Cześć! Dziś posprzątamy po konsekwencjach, które niosła ze sobą zatarta linka ręcznego. A mianowicie jest problem z tylnymi hamulcami, to znaczy wygląda na to, że klocki po prostu nie poruszają się w swobodnym zacisku. Ale po kolei. Zacznijmy od podniesienia samochodu i odkręcenia tylniego koła. Pierwszy protip. Jeżeli byliście ostatnio u gumiarza, poluzujcie śruby. Tak, te zaznaczone na żółto, zanim podniesiecie samochód. Niestety, ale wiele wulkanizatorów nie używa klucza dynamometrycznego i dokręca koła ze zbyt dużą siłą. Przy podniesionym samochodzie jest to problematyczne, aby to odkręcić. No ale dobra, wracamy do roboty. Podnosimy auto, a że auto przez dłuższą chwilę będzie podniesione, musimy sobie jeszcze pomyśleć o zabezpieczeniu. Ja podłożyłem zwykły koziołek. Będzie to pewne, ale przede wszystkim bezpieczne. Auto w górze, no to ściągamy koło. Jak widać przy poluzowanych śrubach, bzyk bzyk po temacie. No, prawie. Dokładnie to, co mówiłem wcześniej. W gumiarze, bo wymieniałem opony. Niestety, ale dokręcili za mocno koło, za bardzo usiadło i jest problem, żeby zdjąć cały element z piasty. Dlatego używam drewnianego kołka, młotka, delikatnie opokuję i idzie jak ta lala. Pamiętajcie, szkoda felg, żeby młotkiem uderzać po feldę, więc zawsze róbcie to przez drewno, a od tyłu można spróbować delikatnie uderzyć w oponę. No to hop siup do kanału. Luzujemy zacisk hamulca. Jak widać, te dwie śruby nawet całkiem przyzwoicie puściły. Tutaj musimy jeszcze założyć kontrę na nakrętkę, bo widzimy, że obraca się wraz ze śrubą. No to kluczyk w łapkę i odkręcamy. Poluzowany zacisk możemy ściągnąć. I tu drugi protip. Warto jest, aby zacisk nie wisiał tak bezczelnie na przewodach hamulcowych, dlatego spokojnie możemy go przymontować do jakiegoś elementu stałego w samochodzie. Ja tu złapałem go na zwykłej, klasycznej trytytce do amortyzatora. W międzyczasie jeszcze odpiąłem linkę hamulca ręcznego, żeby niepotrzebnie nie prężyła całym zaciskiem, ale nie zawsze jest to konieczne. Teraz przygotujmy się do odkręcenia jarzma. Ja wyciągnąłem przewodniki, nie jest to konieczne, można zrobić to z całym jarzmem potem na stole. Jeszcze nie zapomnijmy o wyciągnięciu samych klocków. W tym momencie widać, jak mocno się zapiekły. Musiałem ostro pokombinować z młotkiem, śrubokrętem, żeby to ustrojstwo całe po prostu rozruszać, ale jakoś się udało. I w tym momencie, jeżeli wymieniacie klocki, można założyć nowe i jeździć dalej. Niemniej nie polecam tego, bo stawiam dobre piwo, że po prostu jarzmo i tak będzie brudne, więc warto je wyczyścić. A skoro o jarzmie mowa, odkręcamy ostatnie dwie śruby.
Tutaj, jak widzimy, będzie trochę trudniej, ale tylko trochę. Wszystko do zrobienia. Wyciągamy element i widzimy się na stole. Jak widać, brudu co niemiara. Brud, syf, kurz, a wszystko jeszcze przez wysoką temperaturę zapieczone. Jak widać, klocki mają jeszcze sporo okładziny. Myślałem, żeby je wymienić, niestety zamawiając części tylko po numerze katalogowym często nie pasują. Tak jest w tym wypadku, więc i tak musimy coś zaradzić. Zacznijmy od wyczyszczenia jarzma. Aby to zrobić, musimy usunąć blaszki, po których klocki po prostu w tym jarzmie przesuwają się i dociskają tarczę. Prawdopodobnie to one są jedną z głównych przyczyn problemu, ale wyczyścimy wszystko. No to komenda w wojsku druciaka chwyć i jedziemy z koksem. Pucu pucu, chlastu chlastu. Trzeba dokładnie oczyścić całe jarzmo z całego tego brudu, tak aby szybko problem nie powrócił. Będzie sporo pyłu, więc odkurzacz czy maseczka na buźce na pewno się przyda. No, okulary również. Teraz wyczyśćmy gniazda od prowadników i popatrzmy, w jakim stanie są prowadniki. Ważne jest, aby je dobrze wyczyścić, sprawdzić, czy nie ma żadnych zadr, tak aby swobodnie pracowały w gniazdach. Osłona gumowa również jest dość istotna. U mnie wszystko ok, więc aplikujemy smar wysokotemperaturowy, taki, który jest przewidziany do tego typu elementów. Montujemy całość. Jeżeli będzie wrażenie, że pracują dość ciężko, to jest to w miarę normalne. Taki smar na zimno po prostu jest gęsty i jeszcze nie ma swoich właściwości. Teraz pora zamontować gumowe osłony. U mnie są w bardzo dobrym stanie, więc nie ma sensu ich wymieniać, ale tutaj przy montażu trzeba uważać, aby nie pokaleczyć. Ja użyłem śrubokręta, ale naprawdę ostrożnie trzeba się z nim obchodzić, aby operacja zakończyła się sukcesem. No to czyścimy blaszki. Ja najpierw delikatnie wyczyściłem to szmatką, potem śrubokrętem przez szmatkę i jeszcze poprawiłem truciakiem, ale tu uwaga, musi być to zrobione bardzo delikatnie, tak aby nie zrobić żadnych zadr, bo klocki będą się zacinać. A na koniec pomogłem sobie drewnianą szpatułką, aby doskrobać te najbardziej oporne elementy brudu. No to ten etap prac możemy uznać za zakończony. Montujemy blaszki. I tu uwaga, blaszki pasują w dwóch pozycjach, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ta dłuższa wystająca część musi być na zewnątrz. Nie może dotykać tarczy, bo inaczej będzie nam szeleściło i nie będzie dobrze zrobionej roboty. Na koniec jeszcze druciakiem przeczyszczę klocki tak, aby swobodnie poruszały się w zacisku. Teraz przed montażem informacja dla osób, które wymieniają tarczę. Możemy zmierzyć tarczę, sprawdzić, czy jest ok. U mnie na pewno tak jest, nawet krawędzi nie ma. Jeżeli chcecie wymienić tarczę, po prostu zsuwacie ją z piasty, zakładacie nową. Nic więcej. No to montujemy jarzmo. Najpierw pasujemy
wkładamy na swoje poprzednie miejsce i dokręcamy śruby. Dla Aurisa znalazłem w nocie katalogowej, że moment dokręcenia tych śrub na tylnej osi to 55 Nm. Teraz rzecz istotna, zwłaszcza jeżeli założyliście nowe klocki. Musimy wcisnąć tłoczek. Ja mam do tego specjalny przyrząd. Jeżeli go nie macie, musicie sobie jakoś poradzić. Pamiętajcie, w zaciskach, w których jest używany hamulec ręczny, tłoczek wkręca się tylko w jednym kierunku. Może być tak, że na siłę wkręcicie tłoczek w nieodpowiednim kierunku i uszkodzicie cały układ odpowiadający za ręczny. No to dobra. Teraz montujemy klocki. Jak widać, wchodzą całkiem sprawnie, więc myślę, że cała operacja zakończy się sukcesem. I będziemy zakładać zacisk. Śruby zacisku dokręcamy z momentem 35 Nm. Jeżeli odpinaliście linkę ręcznego, teraz jest najlepszy moment, aby ją podłączyć ponownie. Osoby spostrzegawcze na pewno zobaczą, że zmieniam przy okazji opony, ale to nie jest tematem dzisiejszego materiału. Całość, jeżeli chodzi o koła, dokręcamy momentem 120 Nm. Na koniec jeszcze jedna bardzo ważna, oczywista niby sprawa, ale pamiętajcie, jak robicie coś z hamulcami, jakieś czyszczenie, wymianę klocków, róbcie to parami, czyli lewa i prawa strona w tym samym momencie. Koła dokręcone, możemy usunąć zabezpieczenia pod samochodem, opuścić furę i przejechać się na jazdę testową. Pamiętajcie, zawsze jak grzebiecie przy hamulcach, na początku delikatnie sprawdźcie, czy po prostu działają.
Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć!